Witajcie Tatrzańsko. Dziś zapraszam na Czerwoną Ławkę, zwaną po słowacku Preczne Sedlo, czyli poprzeczna przełęcz. Czerwona Ławka to wysokogórska przełęcz znajdująca się na wysokości ponad 2300 metrów. Brak precyzji w podaniu jej wysokości jest świadomy, bo różnorakie źródła podają różne koty. Najczęściej 2352 metry nad poziomem morza. Wątpliwość bierze się stąd, że nasza przełęcz sąsiaduje z niewielką, ale efektowną, charakterystycznie postrzępioną turnią Spongą. A prawdopodobnie wspomniane 2352 metry to właśnie wierzchołek owej Spongi. Polską nazwę Czerwona Ławka zawdzięcza nie temu, że morduje niedzielnych turystów, lecz po pierwsze barwie okolicznych skał, co widać doskonale na zdjęciach, za co odpowiada nie krew wspomnianych turystów, lecz minerały, a po wtóre stosunkowo małej powierzchni tego siodełka. Dla ścisłości czerwone ławki są dwie. Niżnia to ta u podnóża Spongi i wyżnia, przez którą przechodzi szlak. Wielu turystów przejście przez Czerwoną Ławkę uważa za niezwykle trudne i wyzwalające emocje, jak przy pierwszej randce z Miss Liceum. Ja randek przeżyłem pewną ilość i oczywiście każda była z Miss, ale przez Czerwoną Ławkę przechodziłem również sporo razy. Czy ta ławka jest aż tak trudna? Każdy będzie mógł samodzielnie ocenić po obejrzeniu filmu. Twierdzę, że będzie co oglądać, bo trafiły się wyjątkowe warunki ze spektaklami dynamicznych chmur przez prawie całą trasę. To też dziś Tatry letnie, ale w nieco dziennych okolicznościach przyrody. Zatem zapraszam na Czerwoną Ławkę. Wycieczka miała miejsce w sierpniu 2013 roku. Ze Starego Smokowca przez Hrebienok, czyli po polsku siodełko, i Terycho-chatę na Czerwoną Ławkę, przez którą przejście na stronę Doliny Staroleśnej i dalej do Zbójnickiej chaty i znów na Hrebienok, a stamtąd do Starego Smokowca nieco innym wariantem niż rano. Trasę przeszedłem sam w jeden z dni podczas dłuższego wyjazdu rodzinnego w Tatry Słowackie. Po wczorajszej wielkiej świstówce, zrobionej z 6-letnim synem, byłem wygłodzony dłuższej trasy w nieco szybszym tempie i w bliższym kontakcie ze skałą. Pogoda zapowiadała się jak dla mnie wymarzona. Dodatkowo już z rana otrzymałem zaskakujący prezent. Idąc pustym asfaltem na Hrebienok, zostałem kawałek podwieziony przez młode wilki słowackiego alpinizmu. Fajne chłopaki. Udawali się na wspin na wielki kościół i słusznie postanowili oszczędzić mi nielubianego przez nikogo asfaltu. Szybko ruszyłem dalej. Byłem całkowicie sam. Przyroda budziła się ze snu. Niektórzy turyści może też. Ale ja zamiast przyciągać się w łóżku, byłem już tu. Chłonąłem zapach wilgotnego, górskiego poranka, barwy i odgłosy bezludnej magistrali tatrzańskiej. Już stąd było widać, jak słońce zaczęło pięknie podświetlać chmury. Ich pułap był niski i było prawie bezwiecznie. Znam taką pogodę. Wróżyło to piękne, chmurne spektakle, takie jak lubię. Dynamika zmian była bardzo duża, bo raz szedłem we mgle, która była de facto chmurą, później za chwilę się przecierało i tak do samego schroniska imienia Teriego, zwanego pieszczotliwie Terinką. Już na podejściu cudnie, a sugestywnie, choć tylko na chwilę, odsłoniła się trudna wspinaczkowo żółta ściana z pośrednią granią
i fragmenty zimnowockiej grani z Wielkim Kościołem, celem słowackich taterników spotkanych wczesnym rankiem. Podobnie Dolina Małej Zimnej Wody, Mala Studena Dolina, to odsłaniała się, to zasłaniała. Dopiero przy schronisku spotkałem pierwszych turystów, jeszcze piękniejsze chmury i naprawdę zimny, lodowaty wręcz wiatr. To on pędził rzeczone chmury w moim kierunku i pozwolił przeżyć cudowny spektakl, taki, jaki jest możliwy tylko tu, w Tatrach, i uzyskać kilka świetnych, a niepowtarzalnych ujęć, które pozwolą przeżyć namiastkę tego nastroju także odbiorcom mojej twórczości. To też robiłem zdjęcia biegając za chmurami po Dolinie Pięciu Stawów Spiskich. Jeden z fotografujących, który wyszedł z ciepłego schroniska, ryczał co chwila jak zwierzę, zaznaczając swym głosem każdy silniejszy podmuch wiatru przeszywający jego skromną bluzę. Ale długo nie odpuścił, bo naprawdę było co fotografować. Przyznam, że słowacka część Tatr zawsze budzi we mnie bardziej górskiego ducha. Tamtejsze góry są bardziej charakterne. Takie miejsca jak wysoko położone kotły polodowcowe, a tym jest Dolina Pięciu Stawów Spiskich, a zwłaszcza górne jej piętra, zawsze powodują, że nie muszę się zastanawiać, dlaczego tu jestem. Okolice schroniska Teriego mają po prostu to coś, o co chodzi. I nie potrzeba tego tłumaczyć nikomu, kto czuje podobnie, ani poddawać analizie. Jak ktoś jednak koniecznie musi, to niech się przyjrzy wygładzonym przez lodowiec skałom i uruchomi wyobraźnię. Bez trudu dostrzeże wielkie cielsko lodowca, zobaczy szczeliny, cieknącą wodę i relatywnie o wiele niższe góry. Ja jednak musiałem powoli opuszczać tą piękną okolicę i ruszyć wyżej. Na trasie, którą sobie obrałem, byłem znów sam. Stąd komfort fotografowania i samotnego podejścia na czerwoną ławkę. Co zajęło mi dużo czasu, bo warto było nieraz poczekać na warunki. Stąd pięknie było widać, jak grała z chmurami łomnica, baranie rogi. Chmury to zasłaniały, to odsłaniały schronisko Teriego. Po chwili pojawił się piękny lodowy szczyt i wysoka i piękna, a łatwo dostępna lodowa przełęcz, przez którą Doliną Jaworową można dojść do Polski. Czerwona Ławka to bardzo lubiana i efektowna przełęcz, ale w przypadku oblężenia turystycznego bardzo trudno wybrać optymalną trasę podejścia z dna doliny. Ludzie krzyczą, sapią, stękają i przeżywają podejście, dopingując się albo strofując. Niektórzy ciągną się za ręce. Oj, słowacki miesza się z polskim. Ale nie mitologizujmy. Przy dobrej pogodzie trudność tu to głównie w natężeniu ruchu turystycznego. No chyba, że ktoś jest całkowicie nieobyty ze skałą, no to może mieć trudno. Dziś było inaczej. Dane mi było trochę się samotnie powspinać. Wiszą tam długaśne łańcuchy, są też klamry, ale w takim komforcie i warunkach jak dziś nie dotknąłem żelastwa. Tak jak lubię. Podobnej samotności w tym miejscu miałem okazję doświadczyć w czasach studenckich, kiedy jeździło się w Tatry na tydzień. Wtedy włócząc się po tamtych stronach, po upojnej i magicznej nocy w Terince, gdzie rozmowy o górach, przy piwie i fralkowce, albo i przy becherowce, zawsze jednak z widokiem na gwiazdy i światła w dolinach toczyły się długo, aby zakończyć na karimacie w kąciku na jadalnianej podłodze, tylko po to, aby jakoś dotrwać do świtu. Takim właśnie bladym i zmęczonym świtem, slalomując pomiędzy śpiącymi, spakowawszy plecak, wymknąłem się na zewnątrz. Za chwilę za mną wyszedł poznany wczoraj Andrzej. Z pewnością pamięta. Jak go oglądasz, Andrzeju, to pozdrawiam i do zobaczenia w górach. Oczywiście udaliśmy się na Czerwoną Ławkę. Niby oddzielnie, ale w tym samym kierunku. A tam chwila zadumy i nasze oczy bez wcześniejszego porozumienia skierowały się w kierunku północno-zachodnim.
Niedługo potem byliśmy na małym lodowym szczycie. Słońce dopiero wychodziło zza grani. Światło było doskonałe, a spektakl chmur był jeszcze lepszy niż dziś. Poszlibyśmy wtedy granią dalej. Było w nas tyle energii. Ale słowaccy filance i przewodnicy, działając w porozumieniu, marzą wręcz o nałożeniu sowitego mandatu na takich jak my. Zaś nasze podkoszulki były doskonale widoczne z każdego możliwego miejsca. Pokręciliśmy się po okolicy, ale tak, aby chmury nas osłaniały. I w końcu zbiegliśmy na przełęcz i dalej już grzecznie po szlaku. On do Smokowca, przez Hrebienok, a ja do Łomnicy, skąd dalej gdzieś w góry. Nie wybraliśmy najłatwiejszego wariantu podejścia pod mały lodowy. Jak dziś patrzyłem na naszą drogę, którą weszliśmy, popłukałem się lekko w nos. Takie rzeczy się pamięta i nawet chce się pamiętać. Za to te razy, gdy z powodu oblężenia należało wybrać wariant slalomowy wspinaczki na czerwoną ławkę, jakoś szybko się wymazują. Nie tylko dla wspominków, ale i ze względów fotograficznych, dziś na ławce spędziłem sporo czasu. Poczekałem na turystów, aby mieć skalę. Posiliłem się po raz któryś już dzisiaj i wolno ruszyłem w dół. Rano gnałem z chmurami, teraz pośpiechu nie było. Chciałem się nasycić górami i ciągle samotną wędrówką. Zwłaszcza, że górne piętra dolin w tamtym rejonie są zachwycające. Powtarzam się, ale to taka piękna prawda. Po odpoczynku w zbójnickiej chacie, zbojniczce, jak teraz mówią, zwanej niegdyś przez Polaków trupiarnią. I znów nie dlatego, że znoszą tam ciała niedoszłych zdobywców czerwonej ławki, tylko dlatego, że kiedyś nie było tam ogrzewania, stąd było zimno jak w trupiarni. Ruszyłem więc doliną staroleśną, wielką, studeną doliną i w dobrej formie dotarłem do Smokowca. To była piękna, długa wycieczka w bardzo górskiej scenerii i lubianej przeze mnie okolicy. Dodatkowo w znacznej mierze samotna. Także po raz kolejny potwierdzenie, iż słowacka część Tatr ma bardziej wysokogórski charakter niż część polska. Wszystko udało się tak jak lubię. Fotograficznie także mimo letniej pory bardzo udany projekt. Z górskim pozdrowieniem, cześć!